boś. Dobra. Witamy Ciebie, witamy wszystkich, całą rodzinkę serdecznie. I kto rezonuje z nami, zapraszamy na bajki, na bajeczki o dziwnej treści. Soczek z Jagód oczywiście przygotowany, jak zawsze. Wszystkie postacie bajkowe Was witają. To są bajeczki z Mchu i Paproci. Żwirek Muchomorek Was wita. Rumcaj Saneczką, małym cypiskiem. Lolek, Bolek, Reksiu, no wszyscy. Gumisie, no przede wszystkim Smurfy. No wiadomo, przodują w tej bajce. No i Klakę też wszystkich wito serdecznie. Bo się kiedyś pomylił, zamiast Gargamel, to powiedział Klakę. A mi chciała dać żarcie do kota. Bo wtedy mnie ten Dynis podropał i o kurde z tego wszystkiego kurde zapomniał, co chciał powiedzieć. To jest Klakę. No nic, kochani, mrozem przycisnęło. No. Daję czadu. Ale uśmiechajcie się. No. Bo warto. Uśmiechaj się, uśmiechaj. Tak. Jeszcze pora nocy mam mrozić. A tu róża zakwitła, jej zdjęcia zrobiłam. Normalnie krzak róży. Wyjątkowo. Po burzy. Nie. To nie był po burzy. Piękne. To było zjawisko po prostu w takim No, czasie. o tej porze roku. No, na Zieleńcu, no. Gdzieśmy tam poszli, no. Coś pięknego. No, to dzisiaj będzie lodowa róża w tym razie. Mhm. Dobrze, no coś teraz na rozluźnienie damy. Wiecie, że ja już muszę się trochę pośmiać. W wiosce indyjskiej najlepszy wojownik ciężko zachorował. Jego współplemieńcy poszli więc do szamana po radę. Szamanie, pomóż nam. Ostra dzida choruje. Co mamy począć? Szaman myśli przez chwilę, po czym mówi: weźcie czarcie ziele i połóżcie mu je na czole. Następnego dnia znowu współplemieńcy ostrej dzidy zjawiają się u szamana i mówią: szamanie, nie pomogło. Ostra dzida nadal choruje. Szaman myśli i mówi: weźcie je. Kilkotki może? Przestań. Weźcie jajka i połóżcie jemu na oczach. Na trzeci dzień szaman przechadza się do wojowników, którzy przychodzili pytać się o radę i pyta: i jak, pomogło? Niestety, ostra dzida zmarł, odpowiedział mały orzeł. A położyliście jajka na oczy? Pyta szaman. Nie, zdołaliśmy jemu je do... Nie, zdołaliśmy mu je tylko dociągnąć do pępka. O Boże. Jak się ta chwila musiał się przed śmiercią namęczyć. Facet widzi policjanta prowadzącego kozę na sznurku i mówi: dokąd prowadzisz tego barana? To nie baran, to koza. Nie do ciebie mówiłem.
Kierowca TIGA postanowił przejechać pod niskim mostem, ale zaklinował się. Przyjechali policjanci i chcą mu wypisać mandat. I co? Zaklinował się pan, mówią policjanci. Skąd? Wiozłem most i paliwo się skończyło. Dobre. Grunt to dobra wymówka, nie? No. Jest teraz, chciałam przedstawić materiał od Stefana Brnca, bo jest burza trzęsień ziemi. Ale tak w nawiązaniu do tematu zaraz powiem, o czym mówiła Izabela, co ja tu czytałam. To będą trzęsienia ziemi w miejscach tam nawet, gdzie nie było. Będą powodzie, które już są. I będą jeszcze, to jeszcze miało być, tyś mnie teraz wybił z rytmu. No wybił mnie, no wasz. Z rytmu czaczy. No, trzęsienia, powodzie i jeszcze coś było. I to się wszystko dzieje. No niestety. Wybił mnie. Dobra. To powiem wam o poduszce, żeby wam się lepiej spało. Kto jeszcze nie słyszał, kto chce sobie poprawić jakość snu i tak dalej. Poduszka kopiuje kształt głowy, wagę i temperaturę. Układa kręgosłup ogólnie w anatomiczny sposób. Bo nasza głowa jest ciężka, waży od 6 do 8 kg. Więc jeżeli nie ma prawidłowego podparcia, bo mamy na przykład inną poduszkę, to nasza głowa wisi i rano mamy dyskomfort i nie wysypiamy się. Bo choć ja miałam profilowaną, to co z tego, że ja tu taki wał miałam, a tam mi wisiała i tak dalej, tak było. No ale tak było w medycznym sklepie. No, tak. Ja pamiętam te poduszki jeszcze, co tyś miała takie dziwadło, ja tak na to patrzę, no. Boże święty, jak ona na tej śpi. A, teraz tu kot przychodzi spać na tą poduszkę. Albo za plecami jest, albo kot śpi na niej. Jak używacie tej poduszki, wstajecie jak nie używacie, wstajecie bez energii, a tu idealnie podpiera kręgosłup szyjny. No przede wszystkim to jest najważniejsze. Ja tu miałam tak pospinane, że jak rano usiadłam, to normalnie mi wirowało i tu było przecież tak mnie bolało, że Gerard musiał smarować. I to tak dziennie rano było. Przez to ja, do momentu pierwsza noc na tej poduszce całkiem odmieniła życie. To jest prawda. Latem się człowiek nie poci, a zimą nie marznie, bo utrzymuje stałą temperaturę 36,6 i 36,7. Czy się śpi na boku, plecach czy brzuchu, jest idealnie anatomicznie ułożona i się wysypiacie. Mi wystarczy 3-4 godziny. Koniec. W nocy się nie budzicie. Rano wstajecie wypoczęci i zregenerowani. Macie dużo energii, dużo koncentracji. Macie spokojny i higieniczny sen ze względu na to, że poduszka i pokrowiec same się dezynfekują. Jest to materiał karbon, to oczywiście węgiel. Ale dzięki temu, że ma dobrą przewodność, przede wszystkim bardzo wytrzymały i lekki. Stosowany jest w kosmonautyce i także są z niego produkowane ekskluzywne samochody z karbonu. Na standardowe poduszki jest 1 do 2 lat gwarancji, a tu macie 10 lat gwarancji na wypełnienie. Na pokrowce jest 24 miesiące gwarancji. Ale można sobie dokupić bawełniane na przykład. Jak się kładzie, powietrze jest wypchnięte na zewnątrz, a jak się obracamy, to nowe powietrze jest zasane, bo jest perforacja pionowa, więc w środku jest cyrkulacja powietrza, dlatego jest sucho i nie ma możliwości, żeby coś się tam rozwijało. No już 4. rok leci, jak my to mamy. No, ja jeszcze nie miał swojej, to zawsze jak mama wstała, to jak kosmonauta. Buch już jak był na tej poduszce.
A ona go, bo mi ją popsuje, że go do mnie, bo ją lekko gowa, na pół mózgu, to ona waży 3 kilo. No, Później się chciałem swoją kupić, bo kurde, to już było bez porównania. Choćby później się no pół godziny rano poleżę na niej, to już było wielka ulga. No, ta poduszka naprawdę no, robi robota. No. Jest no, Nieco to nie wiem. niepowtarzalna. Nie oddałbym nigdy w życiu No już nie. no inną. Bez tego już ani rusz, niestety. Genialne odkrycie. Mhm. Nie trzeba ją tarmosić, nie trzeba kurde tłamsić, kurde, żeby kurde ona przyszła do swojej formy. No. Tak jak wstaniesz, tak ona zaraz się wyprostuje, elegancko leży, kurde, wszystko. Oszczędność czasu i wszystkiego. Niekiedy człowiek przychodzi już taki zmęczony, jeszcze się trzeba było z poduszką siłować, żeby No, spać. a gdzie to i tak? Gdzie to? Tu ucho zawinięte, tu to, ała jebało, ale spokój. Szacun do tego, co to wymyślił. No, a tu się No kładzie, wstajesz i już jest wszystko tak jak było, jakby ci już ktoś przyszł i pościelał za No. ciebie. Super, naprawdę. Jeszcze jak masz te materace i ta poduszka, to kurde śpisz. No, Mały dzidziuś. No. śpisz jak król. No. No, moi drodzy, jak was interesuje taka poduszka, to macie w opisie tego filmu. Tam macie też linki na pojedyncze sztuki. Też macie zniżkę, to musicie trochę niżej sobie tam przewinąć opis. Ale są też i zestawy dla was, jako dla widzów. Czyli na przykład jak chcecie 2 poduszki, to dostajecie jedną tutaj dodatkowo za to, że jesteście naszymi widzami. To macie taki link w opisie. Chcecie 3 takie poduszki, to wtedy dostajecie jeszcze 2, czyli płacicie tylko za 3, a macie 5. Albo jeżeli chcecie 5 poduszek, to wtedy macie aż 3 tutaj dodane od nas za to, że jesteście naszymi widzami. Tak mi się udało z tym sklepem dla was to ustalić, żebyście mogli mieć więcej z tego, czyli płacicie za 5, a macie 8. Także to linki macie do tego. Nie zapomnijcie sobie wpisać w uwagach do zamówienia konkurs szamanem, bo cały czas tutaj konkurs jeszcze teraz trwa. I do 30 marca, żebyście później napisali nam pod jakimkolwiek filmem jakiś fajny komentarz, jakąś fajną historię na temat produktu, który zakupiliście, bo 30 marca będziemy już kogoś z was wybierać, kto znów dostanie tym razem bon na 12 000 złotych do tego sklepu. Także to tyle z mojej strony, wszystko macie w opisie i oddaję głos do studia. Do studia. A więc burza trzęsień ziemi ma obecnie miejsce na Morzu Egejskim, tuż przy wybrzeżu wyspy Santorini, w polu wulkanicznym Cristiana Santorini Colombo. Wulkan Santorini doświadcza wznoszenia się w tym roju sejsmicznym. O właśnie, teraz mi się przypomniało, jeszcze wybuchy wulkanów, bo też są cały czas. No właśnie. Ona mówiła o tym, Izabela, i tak się wszystko spełnia. Dobrze, czytaj, a ja lecę do pieca coś rzucić, bo zaraz mi zgaśnie. Wulkan Santorini doświadcza wznoszenia się w tym roju sejsmicznym, który obecnie składa się z ponad 15 000 zdarzeń. W ciągu zaledwie około 2 tygodni, co jest bardzo imponujące, co skłania nas do zastanowienia się, dlaczego ten rój sejsmiczny w ogóle występuje. Czy jest to zjawisko wulkaniczne, czy to po prostu jakiś rodzaj zdarzenia tektonicznego. Cóż, mamy więcej sygnałów prekursorskich, które zostały zaobserwowane z Cumiana we Włoszech przez VLV. W rzeczywistości widzieliśmy 2 różne zestawy anomalii sygnałów elektromagnetycznych 13 lutego. Mieliśmy ich partię wcześnie rano, a teraz mieliśmy najsilniejsze jak dotąd sygnały prekursorskie dzisiaj wieczorem czasu uniwersalnego. Aha, nagrywamy, dzisiaj jest 15 luty. Czy coś dużego ma się wydarzyć na Morzu Śródziemnym, ponieważ tego rodzaju zaburzenia tła pionowego, pola elektromagnetycznego nie są powszechne. W rzeczywistości są dość anomalne, bardzo niezwykłe. Nie widzisz ich często,
zwykle widzisz je tylko przed trzęsieniem ziemi o dużej magnitudzie. Istnieje na to bogaty zbiór badań i dowodów, a widzisz je albo z zaburzeń jonosferycznych, takich jak nagłe zaburzenia jonosferyczne lub wędrujące zaburzenia jonosferyczne, albo z prądów teleurycznych, na głębokości. Bardzo silne prądy elektryczne płynące przez powierzchnię Ziemi, które wytwarzają te fale elektromagnetyczne, więc mogą być albo jonosferyczne, albo teleuryczne z natury, albo oba jednocześnie. To jest częściej przyczyną, ale teraz widzimy kilka bardzo silnych sygnałów przed trzęsieniem ziemi z Cumiana we Włoszech, najsilniejszych, jakie widzieliśmy do tej pory. I to odpowiada temu spadkowi trzęsień ziemi na Santorini. Więc ta pierwsza partia sygnałów przed trzęsieniem ziemi miała miejsce, gdy częstotliwość trzęsień ziemi spadła, a następnie zasadniczo zniknęła, gdy mieliśmy ten ponowny wzrost trzęsień ziemi. Ale teraz mieliśmy najsilniejsze jak dotąd, właśnie wtedy, gdy te trzęsienia ziemi wydają się uspokajać, co jest interesującą korelacją. Teraz najsilniejsze trzęsienia ziemi, jakie mieliśmy do tej pory w tym roju, to magnituda 5,3, 2 magnitudy 5,2, 6 magnitud 5,1 i 2 magnitudy 5,0. Więc wszystkie są skupione dość blisko siebie i wydaje się prawdopodobne, że jeśli jest to rodzaj 4 wstrząsów sejsmicznych, to trzęsienie ziemi, które będzie głównym wstrząsem, będzie miało co najmniej 1 magnitudę większą w swojej skali, więc może mieć magnitudę 6 lub większą. Wiemy, że historyczne najsilniejsze trzęsienia ziemi w tym regionie miało miejsce o magnitudzie było 7,8 i miało miejsce w 1956 roku, więc to mogła być górna granica, ale wielkość trzęsień ziemi i jego magnitudy zależą od długości pęknięcia, więc potrzeba dłuższego uskoku od pęknięcia, aby uzyskać trzęsienie ziemi o większej magnitudzie. A zatem musimy jednocześnie zobaczyć bardzo długie pęknięcie uskoku, aby uzyskać coś o magnitudzie powyżej 7. Ale te sygnały przed trzęsieniem ziemi są bardzo silne, co może wskazywać na te bardzo szybkie wystąpienie trzęsienia ziemi o dużej magnitudzie. Najnowsze anomalie elektromagnetyczne są mierzone w Cuman we Włoszech. Utrzymują tam otwarte obserwatorium i regularnie publikują te dane, aktualizowane są co 30 minut. Jest to mierzone od powierzchni Ziemi do jonosfery. Mierzy te wibracje, które znajdują się w tym polu elektrycznym. Więc kiedy na pomiarze mamy spokojne pole elektromagnetyczne, a potem widać te rodzaje anomalnych sygnałów, bardzo silne, włożonych na górze, co mówi nam, że dzieje się coś bardzo dziwnego. Czy to jakiś rodzaj zaburzenia jonosferycznego, czy jakiś bardzo silny prąd teleuryczny lub prądy płynące na głębokościach lub bardziej prawdopodobne. Oba jednocześnie. Rezonanse Schumana, które są naturalnie rezonansowymi długościami fal światła z Ziemią, więc zawsze się rozprzestrzeniają, ponieważ są tworzone przez różne zjawiska, takie jak pioruny lub ładowanie
jonosfery z powodu promieniowania słonecznego. Cała masa rzeczy tworzy rezonanse Schumana, które zawsze się rozprzestrzeniają w tle. Są też pewne sygnały, które mogą być transmisją podwodną. Nawiasem mówiąc, to może być również pewnego rodzaju artefakt sieci energetycznej, ale nagłe, ogromne wzrosty w tych częstotliwościach i to jest jak teraz falujący wzór częstotliwości. I co jest takiego godne uwagi, to, że schodzi w ten zakres częstotliwości sprzed trzęsienia Ziemi. Istnieje wyraźny zakres częstotliwości, który został połączony z sygnałami poprzedzającymi trzęsienia Ziemi i wynosi on około od 15 do 35 Hz. I może również przekraczać ten zakres, więc to jest naprawdę bardzo nietypowe. Nie jest to coś, co widzisz codziennie, w żadnym wypadku. I to się dzieje skutecznie właśnie teraz. To są najnowsze wiadomości. Amplituda mniejszej mocy, niższej siły i intensywności przejawia się w kolorach żółto-zielonych na wykresach badań, a amplitudy wyższych wartości mocy, tam przejawia się nawet kolor czerwony. Trzęsienia Ziemi na Morzu Egejskim obok Santorini było ich wiele, ale o niższej skali magnitudy. Jednak po tym przeważnie występuje wstrząs mocniejszy. Cały czas występują partie anomalii elektromagnetycznych, więc dzieje się tu coś bardzo dziwnego. Podczas gdy trzęsienia Ziemi słabną, te anomalia elektromagnetyczne rosną i wydają się być coraz bardziej silniejsze. To było od Stefana Bernsa, geofizyka. Teraz parę mam takich wiadomości. Soczewkowate chmury w Argentynie lub zamaskowane statki latarnie od Cosmic Light Force. Teraz wam będę pokazywała, jak to będzie wyglądać. To są takie ciekawostki. Nie otwiera się, widzisz. No nie otwiera się. No ale czemu? Nie wiem. Więcej statków latarni w ogrodzie Edenu przy Moab, Utah Park Narodowy Arches. Południowo-zachodnie obszary pustynne są centrum aktywności na niebie. Od Cosmic Light. I teraz zaraz wam powiem, co to jest. Drzewo kosmicznego światła. Drzewo światła w mitologii nordyckiej symbolizuje wzajemne powiązania, łącząc bogów, gigantów i ludzi w kosmosie. 9 światów. Gałęzie tego drzewa łączą 9 światów, z których każdy zamieszkuje niezliczona ilość istot. Te królestwa są domem dla bogów, gigantów, elfów, krasnoludków i różnych innych mitycznych stworzeń. Chociaż drzewo to nie jest ich miejscem zamieszkania, służy jako środek łączący te różne królestwa. Ludzie, środkowe gałęzie utożsamiają ludzi z Midgardem, królestwem ludzkości, podkreślając rolę drzewa świata w łączeniu wszystkich istot i królestw. Od Cosmic Light Force. 4 żywioły: woda, powietrze, ogień i ziemia. Wszystkie składają się z jednej najwyższej inteligencji i świadomości. Wir
To wir energii, w którym stara energia wypływa, a nowa wpływa. Wszystko jest połączone. To ten sam wir energii, który tworzy skręt w DNA. Wir tworzy energię siły życiowej. Kolektywna świadomość energetyczna ma fizyczny wpływ na pogodę i klimat Ziemi. W ostatniej dekadzie wyższe częstotliwości i światło mierzone przez rezonans Schumana mieszają się z ognistą energią szybko rosnącej, przebudzonej, samozwańczej, suwerennych ludzi z chaotycznymi emocjami nieświadomej 3D ludzkiej energii, która tworzy potężną, wybuchową pogodę fizyczną. Msza, myślnik tańska intryga głębokiego państwa DC powoli zatruwa i zabija Ziemię i wszystko, co się na niej znajduje. Tłumią energię linii mocy, zanieczyszczają wody, rozpylają tam te chemiczne kreski tam u góry, niszczą składniki odżywcze w glebie, a jednocześnie masowo produkują ludzi kontrolowanych umysłowo, którzy zachowują się jak rakowate, samozniszczalne w cudzysłowie zombie. Jesteśmy w trakcie intensywnego oczyszczania energii, ponieważ wiele obszarów Ziemi jest martwych i pilnie potrzebuje odrodzenia. Gdy obszar Ziemi zostaje spalony, alchemizuje cały obszar lądu i powietrza. Nowe życie rodzi się i szybko rośnie, ponieważ cała martwa zawartość, w cudzysłowie, jest teraz alchemizowana w świeże nowe minerały poprzez element ognia. Huragany i tornada to energia wirowa z żywiołu powietrza i wody. Te wydarzenia zdarzają się coraz częściej, ale nie tylko dzięki technologii DARPA lub HARP. Naturalnie występowanie tych niesamowitych zjawisk pogodowych ożywi martwy obszar Ziemi. Ma to na celu stworzenie energii siły życiowej w tym obszarze. Ziemia jest reanimowana, oczyszczana. Ludzie w zależności od ich energetycznego podpisu albo opuszczą nowe królestwo, odtrują się i oczyszczą dla przetrwania lub wzniosą się wraz z ziemią. Wszystkie poziomy są identyfikowane i rozpuszczane. Energia siły życiowej za pośrednictwem vorteksów przywraca Ziemię do jej pierwotnego stanu bytu poprzez żywioły. Dzieje się to również w ludziach. Dla niektórych ta energia będzie całkowitym zniszczeniem, dla innych będzie paliwem do zaawansowanych poziomów wykraczających poza ich wyobraźnię i wszystko pomiędzy. Taka jest wola boskości. Fizyczna część Ziemi, która jest najciemniejszą i najbardziej brutalną historią, doświadczy najcięższego karmicznego oczyszczenia od Cosmic Life Force. Teraz wam pokażę i zaraz wam przeczytam, o co chodzi. Jeden. I jeszcze jeden. Krótkie podsumowanie pierwszych 4 wymiarów. Jeden D równa się energia źródła, początek, czysta świadomość, osobliwość, wszystko, co jest przed formą, symbolizowane jako kropka, reprezentująca nieskończony potencjał skondensowany w pojedynczym punkcie istnienia. 2D, dualność i polaryzacja,
energia źródła zaczyna się dzielić, tworząc przeciwstawne siły. Światło, ciemność, pozytywne, negatywne. Yin-yang, symbolizowane jako jedna linia reprezentująca początkowy ruch i kontrast między dwiema energiami, ale wciąż połączonymi jako jedna całość. 3D, forma i materia. W miarę jak źródło rozszerza się dalej, częstotliwość, wibracja i fale tworzą strukturę dźwięku i światła, manifestując się w formie fizycznej. Pierwszym geometrycznym wyrazem kreacji jest trójkąt, fundamentalny symbol stabilności. 3D jest definiowane przez ruch w przestrzeni fizycznej, sferze dotyku, smaku, wzroku, dźwięku i czucia. Istniejemy tutaj teraz. 4D równa się czas i osie czasu. Świadomość czasoprzestrzeni, która zawiera wszystkie rzeczywistości 3D. Ruch w 4D odbywa się poprzez linię czasu, gdzie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość się przeplatają. Symbolizowany jako kwadrat reprezentujący stabilny fundament w czasie. Nieskończone kwadraty w okręgu oznaczają ogromny potencjał wielu rzeczywistości i linii czasu. My również istniejemy tu i teraz. 4 poziomy. 4D. Wyrażenie, energia wewnętrzna zaczyna rodzić się w świecie fizycznym. Myśli, emocje i wibracje tworzą naszą zewnętrzną rzeczywistość. Doświadczenie, podróż eksperymentów przez wszystkie zmysły 3D. Dotyk, węch, słuch, czucie zmysłu. Doświadczenie jest tym, jak zdobywamy wiedzę o sobie. Integracja, mądrość zdobyta z doświadczenia, jest przyciągana do wewnątrz, co prowadzi do samorealizacji. Ludzkość jest tu teraz zbiorowo. Wielkie przebudzenie, kiedy przypominamy sobie, kim naprawdę jesteśmy i przygotowujemy się do następnego poziomu istnienia. Niebowstąpienie, przekroczenie wszystkich lekcji życia, prowadzące do wyższej świadomości i świadomości wymiarowej. Każda energia, którą stworzyliśmy, jasna lub ciemna, musi zostać uznana, zanim będziemy mogli się wznieść. Jeśli potrzeba więcej lekcji, podróż trwa dalej. Jeśli zostanie osiągnięte mistrzostwo, jednostka rozpuszcza stare energie i staje się oświeconym, wzniesionym mistrzem. Spirala 4D do 5D. Wyższa świadomość porusza się w ruchu wirowym, spiralnie wznosząc się przez linie czasowe w kierunku najwyższego punktu centralnego kwadratu. Wierzchołek wszystkich linii czasowych 4D tworzy kwadrat piramidę, symbolizującą portal do rzeczywistości 5D. Łącznie jest 12 wymiarów, a może być więcej, z których każdy rezonuje z różnymi boskimi źródłami energii. W miarę naszego rozwoju rozszerzamy się w nieskończoną i niewyczerpaną egzystencję jednego. Od Cosmic Life Force. To jest mój pomysł na spędzenie wolnego czasu. Jaki jest stan Twojego ciała, naczynia? Twoje ciało to coś więcej niż tylko fizyczna struktura. To Twój boski, bioelektryczny statek, kanał dla wyższej świadomości, manifestacji i nawigacji w polu kwantowym. Silne, czyste i aktywowane ciało wzmacnia Twoją zdolność do odbierania pobrań, postrzegania poza iluzją 3D i współtworzenia Twojej rzeczywistości z jasnością i mocą. Twoja częstotliwość determinuje to,
co przyciągasz. Słabe, ospałe, toksyczne ciało jest łatwe do zmanipulowania, uwięzione w strachu, dezorientacji i rozproszeniach matrycy. Wysokowibracyjne, dobrze utrzymane ciało to statek świetlny, zdolny do natychmiastowej manifestacji, podróży kwantowej i najwyższej ochrony energetycznej. System chce, żebyś był słaby i rozproszony. Kontrolerzy starego systemu chcą, abyś był potulny, rozproszony i zależny. Chcą zamknąć ludzi w kojcach, zmusić ich do życia w 15-minutowych miastach, przyklejonych do Netflixa, bez końca przewijających media społecznościowe, grających w gry wideo i kłócących się o sport. Chcą, abyś był kąpany w promieniu EMF i Wi-Fi i smogu, spożywał żywność GMO, pił wodę z kranu z fluorem, przyjmował dużą truciznę od fa-ma, unikał słońca i natury, a wszystko to podczas monitorowania i kontrolowania jak bydło. Odłączonym, niezdrowym człowiekiem łatwiej manipulować i uwięzić w niższych liniach czasowych. Antidotum. Aktywuj swój statek. Uwolnij się od iluzji. Przejmij kontrolę nad swoim ciałem fizycznym i energetycznym. Ruszaj się codziennie. Rozruszaj krew. Rozciągaj się i oddychaj głęboko. Ćwiczenia nie są tylko dla estetyki. To sposób na krążenie energii siły życiowej. Krwi prana w Twoim organizmie. Jedz prawdziwe, organiczne, wysokoczęstotliwościowe pokarmy i zioła. Nawadniaj się ustrukturyzowaną, bogatą w minerały wodą. Połącz się ponownie z naturą. Chodź boso, wygrzewaj się na słońcu. Oddychaj. No może przytulać się do drzew. Oczyść swoje ciało z metali ciężkich, pasożytów i syntetycznych toksyn. Twoje ciało jest kluczem do nawigacji kwantowej. Wysoce funkcjonalne ciało jest jak dobrze dostrojona antena, pozwalająca ci widzieć przez mgłę, odbierać pliki do pobrania i działać w polu kwantowym z precyzją. Gdy twoje naczynie jest czyste, twoja świadomość się rozszerza. Manifestujesz się szybciej, poruszasz się przez linie czasowe bez wysiłku i pozostajesz nietykalny dla energii o niższych wibracjach. Im bardziej ulepszasz swoje naczynie, tym łatwiej ucieleśniasz swoje prawdziwe ja, Boga, wolne, suwerenne i niepowstrzymane. Pamiętaj, kim jesteś. Ciało, naczynie musi być napędzane i używane. Jak głosi stare przysłowie, jeśli nie używasz, tracisz je. Super skuteczne ćwiczenia, które każdy może wykonywać w domu lub w dowolnym miejscu. Kot, niedźwiedź i małpa pełzają. Niesamowity i niezwykle skuteczny sposób na ciało. Od Cosmic Life Force. Jest następny obrazek. Powstaje świadomość Chrystusa. Strach jest utrzymywany w ciemnościach, żywych trupach, sługusach DC i chcą zarazić nim wszystkich ludzi. Nieświadomi ludzie, którzy nie są połączeni z niewyczerpaną i nieskończoną mocą najwyższej inteligencji i świadomością jednego wszystkiego Boga, Stwórcy, siły światła. Wszyscy mamy swój unikalny, energetyczny podpis. Weź ten wyjątkowy dzień i bądź jednością z tą energią. Pozwól jej płynąć do ciebie, przez ciebie.
jako ty. Skalibruj, zrównoważ, doładuj, przenieś swoją wewnętrzną energię do wyższej częstotliwości, a to wyniesie ciebie do wyższych linii czasowych, gdzie ty możesz manewrować przez zbiorowy chaos w oku burzy. Jak byś się zachował, gdybyś wiedział, że Jezus idzie obok ciebie? Pozwól tej świadomości przeniknąć przez każdy poziom twojego wielowymiarowego ciała. Wiedza nie wystarczy. Praktyka jest kluczem. Ucieleśnienie jest przeznaczeniem. Jeśli tutaj, na tę fazę ziemi i ludzkości, pamiętaj o swojej misji, wkrocz w swoje światło. Twoja energia jest potrzebna. Twoja usługa jest bardzo doceniana. Od Drew 86. Mam takie obrazki. Słońce, niebo, woda. Jak można się relaksować. A tymczasem 10. Ogromne przesunięcia kwantowe i aktywacja 7-warstwowego systemu ciała. Ostatnie kilka tygodni, a zwłaszcza ostatnie kilka dni, przyniosło poważne wstrząsy w energetycznych światach kwantowych, a ich skutki odczuwalne są w świecie fizycznym, zarówno na poziomie zbiorowym, jak i osobistym. Ogromne zmiany zachodzą na poziomie komórkowym i świadomym u ludzi, niezależnie od tego, czy są tego świadomi, czy nie. Doświadczamy intensywnych zakłóceń osi czasu, skoków kwantowych i zmian wibracyjnych, które powodują przeciążenia systemu, prowadzące do załamań i resetów. Kontrolerzy starego paradygmatu są w głębokiej panice, miotając się bez kierunku. Ich jedyną metodą jest jeszcze większy chaos, ale każdy ich ruch jest samosabotażem. Podczas gdy burza na zewnątrz się nasila, priorytetem jest teraz samoopieka, ponowna kalibracja i mistrzostwo energetyczne. Tak jak laptop lub telefon muszą zostać odłożone na czas aktualizacji systemu. Tak samo my musimy. Jednak jako bioelektromagnetyczne istoty światła jesteśmy o wiele bardziej złożeni niż urządzenia cyfrowe. Działamy poprzez 7-warstwowy system ciała, który jest obecnie w pełni aktywowany. 7-warstwowy system nadwozia, wielowymiarowa modernizacja. 7-warstwowy system ciała reprezentuje wielowymiarową naturę ludzkiej egzystencji, integrując elementy fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe. Każda warstwa przyczynia się do naszego ogólnego dobrostanu, tworząc połączone pole energetyczne, często nazywane aurą. W miarę nasilania się przesunięcia planetarnego system ten przechodzi szybką rekalibrację. 1. Ciało fizyczne, najbardziej namacalna warstwa, odpowiedzialna za funkcje biologiczne, ruch i percepcję sensoryczną. Kluczowe jest utrzymanie optymalnego zdrowia poprzez odżywianie, nawodnienie, uziemienie i ruch. 2. Ciało eteryczne, szablon energetyczny odzwierciedlający formę fizyczną, rządzący witalnością, energią siły życiowej i regeneracją komórkową. Ta warstwa wspiera leczenie i działa jako pomost między widzialnym i niewidzialnym światem. 3. Ciało emocjonalne, siedziba uczuć, intuicyjnych reakcji i modulacji częstotliwości. Ta warstwa określa, w jaki sposób emocje są przetwarzane i przekształcane w wyższe wibracje. 4. Ciało mentalne rządzi myślami, przekonaniami i percepcją. Ta warstwa zawiera osobiste i zbiorowe
programowanie, co sprawia, że odzyskanie suwerenności nad umysłem i usunięcie przestarzałego uwarunkowania jest kluczowe. 5. Ciało duchowe. Most do wyższej świadomości, łączący intuicję wewnętrzną, wiedzę i cel duszy. 6. Ciało niebieskie. Rezonuje z bezwarunkową miłością, boskim połączeniem i jednością świadomości, umożliwiając dostęp do mądrości wyższych wymiarów. 7. Ciało przyczynowe. Najwyższa warstwa wibracyjna, mieszcząca plan duszy, zapisy karmiczne i boskie przewodnictwo. Jest to brama do kosmicznej świadomości połączenia ze źródłem i wzniesionego mistrzostwa. Gdy te warstwy synchronizują się i dopasowują, łączymy fizyczną, emocjonalną i duchową inteligencję w pojedynczy, wysokowibracyjny stan. Dlatego oczyszczanie jest tak intensywne. Nasze ciała pozbywają się gęstej energii, jednocześnie pobierając i integrując wyższe kody światła. Zmiana paradygmatu postępuje szybko. Światło wlewa się, przyspieszając aktywację uśpionego DNA, zdolności psychicznych i międzywymiarowej świadomości. Ten piękny czas światła, bezwarunkowej miłości i boskiej wiedzy rodzi się w czasie rzeczywistym. Ludzkość jest na progu najwyższej zbiorowej świadomości, ale podróż jest wewnętrzna. Utrzymuj równowagę, oczyś swoje naczynie i dostrój swoje pole energetyczne. Medytacja, praca z oddechem, uziemienie, post i świadomy ruch są niezbędnymi narzędziami. Odżywiaj się ekologiczną żywnością o wysokiej częstotliwości i pij czystą wodę, aby poprawić przewodnictwo komórkowe. Unikaj rozpraszaczy programowania matrycowego od Cosmic Life Force. Taki wymowny obrazeczek. Dwanaście kluczy ewolucyjnych. Klucz pierwszy. Drugi człowiek nie istnieje po to, aby cię zadowolić lub nie zadowolić. Drugi człowiek istnieje po to, aby cię uczyć. Klucz drugi. Nikt nie jest winien temu, co czujesz. To ty wybierasz uczucia, które masz teraz. Tylko ty. Klucz trzeci. Sztuka życia bez oczekiwań, ale z perspektywą. Jest kluczem do tego, by nie popadać we frustrację. Klucz czwarty. Wylecz w sobie uzależnienie od potrzeby aprobaty innych. Tylko wtedy będziesz mógł cieszyć się śmiałością i naturalną pewnością swojego ducha, swojej istoty. Klucz piąty. Nie masz kontroli nad niczym zewnętrznym, bez względu na to, jak bardzo myślisz, że to robisz. Uwolnij się od potrzeby kontroli. Tylko wtedy będziesz miał panowanie nad sobą i swoim życiem. Klucz szósty. Nie oddalaj się od siebie, aby spróbować wpasować się, w cudzysłowie, w wąską przestrzeń myśli, którą ktoś ma do ciebie, a która nie zadziała. Kiedy zdradzasz swoje przekonania, aby kogoś zadowolić, twoje światło gaśnie. Klucz siódmy. Nie wierz w to, co mówią ci inni, bez względu na to, jak romantyczne i poetyckie może to być. Ważne są postawy, a nie słowa. Klucz ósmy. Porzuć dumę i iluzję wierzenia, że wszystko będzie tak, jak chcesz, pragniesz lub potrzebujesz. Naucz się płynąć z życiem, obejmując swoją pokorę i elastyczność. Klucz dziewiąty. Wszystko jest ulotne.
Z bliska życie jest tragedią, z daleka jest komedią. Za jakiś czas będziesz się śmiał z tych wszystkich dramatów, które stworzyłeś, bo wszystko się zdarza. Klucz 10. Jesteś odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w twoim życiu. Twoje dominujące myśli i uczucia będą kształtować twoją rzeczywistość, czy ci się to podoba, czy nie. Więc jeśli chcesz zmienić swoją rzeczywistość, zmień swoje uczucia oraz emocje, które przyciągną nowe i wysokowibracyjne myśli. Klucz 11. Żyj z prostotą i bardziej realnie. Tylko wtedy wyłoni się to, kim naprawdę jesteś. To uczyni cię autentycznym i przejrzystym. Klucz 12. Szczęście jest wewnętrznym zadaniem. Śmiej się więcej i nie bierz wszystkiego tak poważnie. W końcu istotą życia jest odkrywanie i cieszenie się tą wspaniałą przygodą zwaną ewolucją. Od todos somos uno. Teraz taki obrazek. Muszę się napić, bo już wyschnęłam. Ziemia to zrobiła. Jest całkowicie zakotwiczona w 5D fizycznym. Droga jest wykuta dla tych, którzy chcą nią podążać. Wielu z nas zostało zakotwiczonych w znacznie wyższych wymiarach w naszych ciałach eterycznych, ale zakotwiczenie ciała fizycznego jest o wiele większym wyczynem. 5D to tylko pierwszy krok naszego pojawienia się w nowym świecie. Nic nigdy nie będzie takie samo. Teraz nadszedł, w cudzysłowie, nasz czas, aby wznieść się do naszej najwyższej i najjaśniejszej wersji chwalebnego ja. Jesteśmy tutaj dlatego. Twórz magię każdą myślą, słowem, działaniem, intencją. Kontynuuj wznoszenie się i miłość. Teraz jeszcze z drugiego kanału. Unikalna struktura plastra miodu, zeolitu przyciąga i zatrzymuje toksyny, metale ciężkie i pierwiastki radioaktywne, umożliwiając ich bezpieczne wydalanie z organizmu. Chodzi tu o zeolit. Ma właściwości przeciwbakteryjne. To nie są żadne porady medyczne, jak ktoś sobie się udaje do lekarza. To tylko są takie bajeczki z mchu i paproci. Pomaga zrównoważyć poziom pH organizmu, dostarczając alkalizujące minerały, takie jak wapń, potas, magnez i wspomagając pracę nerek. Wykazano, że zwiększa aktywność komórek T, pobudza produkcję makrofagów i reguluje układ odpornościowy, dzięki czemu jest skuteczny w walce z patogenami. Zeolit poprawia integralność jelit i zmniejsza zespół nieszczelnego jelita. Zeolit został powiązany ze zmniejszeniem objawów depresji, lęku i gniewu. Zeolit odtruwa również z białek kol-cza-styk. Do zalet zeolitu należą detoksykacja, alkalizacja, wsparcie układu odpornościowego, właściwości przeciwdrobnoustrojowe, zdrowie jelit, poprawa nastroju, zapobieganie tworom i zdrowie układu trawiennego. Od Drew 86. Jakie pokarmy rozrzedzają krew i chronią przed zakrzepicą? Wodorosty, naturalne środki przeciwzakrzepowe mogą zmniejszyć lepkość krwi. Czosnek zawiera fitoncydy. Nie tylko eliminuje lepkość krwi, ale także pomaga neutralizować szeroką gamę toksyn. Leczy układ sercowo-naczyniowy. Kurkuma rozrzedza i oczyszcza krew.
no tylko że musi być ekologiczna, to zaraz zaznaczę. Oliwa z oliwek. Dzięki zawartości substancji antyoksydacyjnych zmniejsza aktywność płytek krwi. Rumianek hamuje aktywność płytek krwi i zapobiega krzepnięciu krwi. Musztarda. Zawarte w składzie kwasy omega-3 i witamina B6 zmniejszają lepkość krwi, oczyszczają układ krwionośny i wzmacniają naczynia krwionośne. No musi być o dobrym składzie, tak mi się wydaje. Tłuste ryby. Dzięki omega-3 poprawiają funkcje metaboliczne między komórkami, zapobiegają tym samym zakrzepicy. I imbir normalizuje krążenie krwi. I tu tak pisze, obniża ciśnienie krwi, ale z tym uwaga, nie każdy człowiek jest taki sam, bo u mnie podwyższa. Nawet tabletki nic nie dają, tak mi wywala do góry, także imbir u mnie odpada. Każdy to musi wypróbować na sobie. Ja go mogę jeść bez ograniczeń. No, ty tak, ale ja już nie. I zapewnia normalizację przepływu krwi. Zawiera salicylan, naturalny analog aspiryny. Od I.M.H. Atl. Dlaczego orzechy należy namoczyć przed spożyciem? Pozostałości kwasu fitynowego w orzechach uniemożliwiają ich łatwe przetworzenie w organizmie. Dlatego moczenie orzechów pomaga pozbyć się tego kwasu fitynowego. W praktyce oznacza to po pierwsze, że orzechy będą łatwiej i szybciej przetwarzane w jelitach, po drugie, że łatwiej będzie wchłaniać z nich witaminy i składniki odżywcze. Dodaj odrobinę soli do miski z wodą, a będziesz w stanie usunąć drobny, niewidoczny pył i garbniki z orzechów. I tu też nie taka zwykła sól, którą sobie tam kupicie, tylko najlepsza jest kłodawska. Oto jak długo należy moczyć różne rodzaje orzechów. Orzechy włoskie 8 godzin, migdały 12 godzin, orzechy pekan 8 godzin, pestki dyni 7 godzin, orzechy makadamia 4 godziny, orzeszki piniowe 8 godzin, orzechy laskowe 8 godzin, orzechy nerkowca 6 godzin, siemię lniane 6 godzin, nasiona lucerny 12 godzin, nasiona brokułu 8 godzin. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na długie i dokładne namaczanie orzechów, wymieniaj wodę w misce co 8 godzin. Od I.M.H. Atl. Teraz wam pokażę, jaki jest rezonans Schumana. Na biału. Daje czadu. Tak. I śnieżna pełnia księżyca. No, ładnie było. Podczas tej śnieżnej pełni księżyca wyższe światło osiąga natężenie od 81 do 140 w rezonansie Schumana, wzmacniając przejście Ziemi do wyższej świadomości. Rozwija się głębokie przebudzenie. Wielu odzyskuje wolność, której nieświadomie zrzekło się. Prawdziwe wyzwolenie wynika ze zwiększonej świadomości, a nie tylko z zewnętrznych wysiłków, gdy gęste energie ucisku, strachu i przemocy wypływają na powierzchnię, aby je oczyścić. Pamiętaj, wszystko rozwija się zgodnie z planem. Ci, którzy trzymają się władzy, reagują agresją, gdy ich kontrola słabnie, ale ich taktyka traci skuteczność. Gdy przebudzenie przyspiesza, podczas gdy wielu opłakuje rozkładające się struktury, niepewnych, co będzie dalej, to puste płótno zaprasza nas do współtworzenia i malowania naszej rzeczywistości. Strach i bezsilność to iluzje, narzędzia oszustwa. Wejdź w swój kreatywny przepływ i ucieleśnij swoją prawdę. Pomimo narracji napędzanych strachem, nie jesteśmy w osi czasu globalnych na dużą skalę. Niezależnie od tego,
czy rządy płacą głównym mediom informacyjnym za operacje psychologiczne, oszustwa społecznego na dużą skalę, w cudzysłowie, iluzja kontroli się rozpuszcza, a wielu byłych podżegaczy negatywności wycofało się lub ponownie zjednoczyło z siłami wyższymi. Zaufaj procesowi. Szybka zmiana może wydawać się dezorientująca, ale rodzi się rzeczywistość oparta na miłości, jedności i wyższej świadomości. Nasiona gwiazd, nie jesteście tutaj, aby wszystko naprawić. Waszą rolą jest utrzymanie częstotliwości prawdy i pokoju poprzez pogłębianie duchowego oddania, aktywowanie uśpionych kanałów energetycznych i rozmontowywanie ograniczających przekonań. Przyspieszacie planetarną zmianę wykraczającą poza początkowe oczekiwania. Młodsze nasiona gwiazd i empatii rozpoznajecie, że negatywność, którą odczuwacie, jest zewnętrzna, a nie generowana w was. Prawdziwa wolność jest już wasza. Wyzwolenie jest stanem wewnętrznym. Zamiast szukać zewnętrznej walidacji, zwróć się do wewnątrz. Nasiona gwiezdne stabilizują kolektyw. Nie poprzez zewnętrzny aktywizm, ale poprzez energetyczną obecność. Zaufaj wszechobecności Stwórcy. Jedność już istnieje pod iluzją podziału. Teraz jest czas, aby objąć swoją boską naturę, wkroczyć w duchową suwerenność i ucieleśnić wyższą świadomość. Wybierz miłość zamiast strachu, współczucie zamiast osądu i wewnętrzne zaufanie zamiast zewnętrznego polegania. Miłość jest ostateczną siłą transformacji. W przeciwieństwie do istot zaawansowanych cywilizacji, które naturalnie istnieją w stanie miłości. Ludzie muszą świadomie wybierać ją pośród wyzwań. Nadzwyczajny akt, który podnosi nie tylko ciebie, ale i wszystkich wokół ciebie. Niebowstąpienie Ziemi to długo opóźniane, teraz osiąga przełom. Dobroczynne siły kosmiczne wspierają tę zmianę, a ty nigdy nie jesteś sam. Wcieliłeś się na ten kluczowy moment. Rozpuść iluzję, emanuj kosmiczną miłością i krocz w wierze, wiedząc, że wszechświat wspiera cię na każdym kroku. Od Drew 86. No, ładnie to zabrzmiało. Tak. Tyle dzisiaj tego materiału duchowego, że jest co przerabiać. Tak. Ja muszę biegać co chwila do pieca, bo tak mrozi, że chwila, moment i nie ma. No u nas jest -6 w tej chwili. Ja żebym się chwila dłużej posiedział i prawie zgasło. Więc jesteśmy wam wdzięczni, kochani, za wysłuchanie tego. Może się to komuś przydać. Tak myślę. Dobrze. To dziękuję wam za poświęcony czas. Jesteśmy też wdzięczni. Tak. Trzeba zawsze wiedzieć, co się dzieje. No. Moi drodzy, zostawcie komentarz po sobie, paluszek do góry. Będziemy wdzięczni za pracę mamy, co tu włożyła. Znowu. Także, no to podziękuję wam. Do następnego razu. Rozsiewajcie radość i miłość. Kochamy was. Pa, pa. Do usłyszenia. Pa. Pa.